Hej, 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 witam Was w kolejnym filmiku, ponieważ ten poprzedni odnośnie rozładowanego akumulatora uzyskał naprawdę całkiem przyzwoity wynik i co mnie zdziwiło, naprawdę spore zainteresowanie. Tak więc postanowiłem, że od czasu do czasu wrzucę dla takich mniej zaawansowanych, bardziej początkujących kierowców takie filmiki odnośnie takiej podstawowej obsługi ciągnika, tam co z czym i takie po prostu przydatne rzeczy, które mogą sprawić trudność, a rozwiązanie nie jest naprawdę jakieś tam specjalnie skomplikowane, a przede wszystkim, które sam przerobiłem i które pamiętam dokładnie jak upierdliwe na samym początku były. A dzisiaj zajmiemy się tym, dlaczego giną światła w naczepie i co można zrobić, żeby w miarę łatwy i przyjazny sposób i bezpieczny przede wszystkim sobie naprawić to. I bez użycia mechaników i w zasadzie bez żadnych dodatkowych kosztów. Tylko i wyłącznie, wiecie, łapkami. Tak więc zapraszam na odcinek i już idziemy do tyłu. No i dobra, jesteśmy z tyłu i tak, załóżmy, że przestają nam palić jakieś żarówki. No to co pierwsze robimy? Pójdziemy tak jakby krok po kroku, że wiecie, od takiej najbardziej prostej rzeczy do takiej najbardziej skomplikowanej, która mi najwięcej czasu zajęła, żeby do tego dojść. Czyli tak, jeżeli chodzi o tył, no to wiadomo, żaróweczki, nie? No to tutaj one się różnią. Ta żółta i ta biała, ona się różni nieco mocowaniem. Tak więc odkręcacie klosz, no to wiadomo, tutaj z odkręceniem klosza to nie ma żadnego problemu, jest normalny śrubokręt na gwiazdeczkę. I nawet jeżeli nie macie takiej żarówki, bo ona się różni, tam te bolczyki się różnią tam trochę kątem ułożenia, to od biedy na siłę to wiecie, możecie sobie zamienić te na przykład ze stopu to niekoniecznie, ale na przykład ze światła cofania możecie przełożyć sobie do kierunkowskazu i żeby gdzieś tam się dobujać nie wiem, do stacji benzynowej czy do jakiegoś tam sklepu, to sobie spokojnie dojedziecie. Te tutaj pozycje, no to są niestety mniejsze i te, z tego co pamiętam, nie pasują. Jeżeli macie LEDowe, no to tutaj problem się, można powiedzieć, sam rozwiązuje. Jeżeli po wymianie żarówek w dalszym ciągu nie palą, no to tu się nam pojawiają kolejne zagwozdki, bo no wiadomo, mocowanie lampy, tutaj wtyczkę sprawdzić, przykręcić, no to jest pierwsze, ale idziemy sobie do środka. Okej. Jesteśmy w DAF-ie, tym w starszej budzie. I tak, czekajcie, włączę światełko. Szaro się robi. I tak, że bezpieczniki są tutaj, nie? Pociągamy i nam schodzi. Tak, i zazwyczaj jest tak, że na odwrocie mamy całą tą litanię, co, jak, gdzie, od czego. No i przeważnie też opisane, jaki bezpiecznik ma być, nie? Amperaż. To tutaj nie będę się za bardzo rozwodził, ale tak. Jeżeli na przykład nie palą nam pozycje, albo kierunkowskazy, albo cokolwiek innego, to na ogół jest tak, że jedna i druga strona mają osobne bezpieczniki. Znaczy, ja wiem, że zależy to od auta, którym jeździcie, bo może być wszystko na jednym, ale zazwyczaj jest tak, że właśnie stopy, kierunkowskazy, prawa pozycja, lewa pozycja, że każdy ma tam swój bezpiecznik. Tak, o tutaj na przykład macie, tu macie pozycję i tu macie pozycję. Więc tak jak w tym wypadku, no to jest łapeczka, znajdujecie się sobie właściwy numerek bezpiecznika, tu już nie będę się tam za bardzo rozwodził, który tam do czego jest, bo w DAF-ie, no wiadomo, w każdym aucie inaczej jest. No i też mogą być takie z automatem, nie? Że tutaj macie takie pstryki, no po prostu jakieś zwarcie się zrobiło przy podpinaniu, czy tam podczas... O, ktoś mnie namierza, kurde, lampeczka świeci. I po prostu ten on wyskoczy, wciskacie i światłość wraca. No ale to mówię, to zawsze warto mieć te właśnie i te małe na podrędziu i te duże, bo wiadomo, jeżeli auto jest tam używane przez kogoś, no to niekoniecznie zawsze one są dostępne, nie? Bo tutaj na przykład są jakieś dodatkowe jeszcze już opisane trochę, tu jest po 24, jakieś tam kurde pierdoły i tu są zapasowe, a dużych już żadnych nie ma. Tu są tylko 240, no ale te 40 to raczej nie będę używał. Dobra, lecimy dalej. Kolejna rzecz, czekajcie, kurwa, spoiler otworzę. O, ciężko chodzi, dawno nie otwierany. Dobra, i kolejna rzecz, zakładając, że te lampeczki dalej nam z tyłu nie palą,
Przychodzimy i sprawdzamy kabel. Po pierwsze, czy nie jest wyrwany. Tak jak widzicie, tutaj jest taki już naruszony, no ale nic mu nie jest ogólnie. Rzecz biorąc, wszystko działa. Kurde, tutaj też namierzają. A druga sprawa, zobaczcie, jak kierowcy zmieniają naczepy, no to wiadomo, przychodzi, no i po prostu wciska w kabel wtyczkę, no i ta wtyczka ma piny. Widzicie? I kiedy na przykład ta wtyczka jest niewłaściwie wkładana, już zaraz Wam pokażę dokładniej trochę, bo tu w tym spicerze trochę kijowe wejście jest, to wystarczy trochę ją przekręcić za bardzo w prawo albo w lewo i tutaj w tym gnieździe te piny, te bolczyki potrafią się wygiąć, wiecie, uderzyć na przykład nie wiem, w tą obudowę i im bardziej dociskacie, tym można powiedzieć, że bardziej one się będą rozginały. I może dojść do takiej sytuacji, że jeden z tych bolczyków tutaj będzie luźny. I na przykład ten odpowiedzialny za masę albo za... O, tutaj jest luźny, czekaj. Tu jest w ogóle coś już podtopione jakby. Nie wiem, tutaj są proste, o dziwo, te piny, ale zobaczcie, o, na przykład ten. Nie wiem, będzie widać? On ma luz. I w tym wypadku, kiedy on ma luz, on krzywo wejdzie Wam do tego gniazda, to nie będziecie mieli światła na danym obiegu, żarówce, albo tam zależy od czego on jest, bo może być od stopu, może być od masy, no to w ogóle nie będziecie mieli prądu i tak dalej, i tak dalej. O, ten też się rusza. No i na zasadzie takiej, że po prostu jak ktoś wkłada, krzywo włoży, wiecie, dociśnie i jeszcze zamknie to zabezpieczenie, to już jest po zawodach, to już świateł nie będzie. Jak to naprawić? Tak na chłopski, prosty rozum. No i ogólnie rzecz biorąc, jeżeli jest duża szczelina tu między tymi bolczykami, to ja sam osobiście na przykład zapałkę dzieliłem na kilka i delikatnie z jednej i z drugiej strony podtykałem, żeby wiecie, żeby no tak po prostu punkt oparcia był. Jeżeli nie, no to wtedy na oko. Na przykład brałem i wiecie, kurde, ciężko, bo ta klapeczka mi się zamyka. O, normalnie ustawiałem sobie te piny tak, jak powinny być, we właściwej pozycji. Tak jak ten. I wtedy delikatnie, idealnie prosto wciskałem ten kabel od światełek. Tak. No to akurat jest. O, i wtedy wiecie, delikatnie dociskacie i cyk. Się zakurzyłem. I powiem Wam to, jeżeli chodzi o wadę tutaj świateł w naczepach, jeżeli dużo zmieniacie, bo jeżeli macie swoją beczkę, no to szybciej urwiecie ten kabel, jeżeli się te bolczyki pogną. Ale to jest naprawdę spora część przypadków, że właśnie tu winę ma ta wtyczka. No a co, potem żeby ją naprawić, no to jedynie ją można wymienić, czyli tu ona jest przykręcana z tej strony i tyle w temacie. Jeżeli chodzi o te małe, no to według mnie one są dużo lepsze, bo one są grubsze i z tymi starego typu nigdy nie miałem problemu i nie da się ich pomylić, bo wiecie, bo ten tutaj to jest żeńska, ta wtyczka, ta złączka jest żeńska, a ta jest męska. Więc tutaj z tymi starego typu nie było takich cyrków, a te nowsze, no to są spoko, bo tylko jedno podłączasz, ale potrafią zrobić psikusa. Teraz ktoś z Was może się zapytać, a co jest, jeżeli w sytuacji takiej, że kabel jest ok, żarówki są ok i wkładasz bezpiecznik nowy i on wyskakuje, wypada albo wypala się. To powiem Wam tak, miałem kilka razy taką właśnie sytuację, to rozwiązałem problem dwojako. Po pierwsze, do czego doszedłem zupełnie przypadkowo, to sprawdzałem po kolei wszystkie te obrysówki, zobaczcie, ona jest popękana i jeżeli ona jest pęknięta, do niej potrafi wlatywać woda. Tak samo te nawet są chyba bardziej narażone, bo widzicie, tu jest jakaś korozja, nie korozja i one bardzo często potrafią robić zwarcie. Dlatego wiecie, jeżeli jest taka sytuacja, że faktycznie wyrzuca Wam te bezpieczniki i wypala, to warto jest się przejść i obejrzeć te wszystkie obrysówki, które macie dookoła na aucie. I na ciągniku, i na naczepie, bo to nie jest powiedziane tam, która jest spalona, nie? Tak samo obrysówka na przykład tylna na narożniku też może być zbita. I ona również może
robić zwarcie, bo tutaj też macie przeżarówkę, nie? Tu dioda LED w tym wypadku jest. I tak, teraz pewnie ktoś z Was zapyta, jak to zrobić, jak to naprawić, czy trzeba nową zakładać. To powiem tak, że jeżeli chodzi o te tutaj, no ta też jest cała połamana, widzicie? I do nich bardzo często woda wlatuje i po prostu zwarcie się robi i one palą bezpieczniki. To tutaj, kurwa, najczęściej brałem cążki, kabel obcinałem a oczywiście na wyłączonym bezpieczniku. Jak wypalony był. To daną tą obcinałem no i tyle. I izolowałem normalnie kabelki osobno. Tylko tak, żeby dało się z powrotem podłączyć, albo ją odkręcałem. No zależy zależy jak zamocowana była. W najbardziej ekstremalnej sytuacji, jak już nie miałem bezpieczników, wiecie, włożyłem mocniejszy trochę bezpiecznik, tam zamiast, nie wiem, chyba 15, 20 albo zamiast 10, 15, to normalnie ona mi się zajęła ogniem. Zaczęła się fajczyć, dym zaczął lecieć. To no akurat nie w tej naczepie, ale tam, wiecie, kiedyś. A jak to często bywa, to była ulewa i ciemno jak w dupie, no i taki standardzik. No tak, ale teraz ktoś z Was może powiedzieć, że wszystko może być też dobrze i na przykład choinka zaczyna się z tyłu robić. Kurde, albo to. Dobrze, głębiej nie wjechałem. Kurwa, czekaj, muszę naczepę wziąć do góry. Że tam pali wszystko co chce, albo nie wiem, czasami brzęczek nie działa, albo jeżeli macie oczywiście, albo nie wiem, tam kierunkowskazy się mylą z jakimiś innymi światłami, no i tak dalej, jak to w choince. Czekajcie, wezmę naczepę do góry. I niestety kiedyś też tak miałem, że była choinka i wszystkie kolory tęczy, wszystko było dobrze, wszystkie nowa naczepa, jakaś tam kurde afrykańska, GRW albo jakieś inne badziewie. I właśnie problem się pojawił taki, że zaczęło mi świecić wszystko co chciało, to chodźcie pod naczepę, pójdziemy. Się znowu muszę kurde wcisnąć tu. O. I problem leżał w skrzynce elektrycznej, tylko tutaj w spicerze jest baniak z tyłu, w tym akurat, a w tamtej ta skrzynka, która tu jest, bo tutaj to jest tak jakbyście mieli w domu tą skrzynkę rozdzielczą tam, co rozprowadza prąd po gniazdkach i tego tam różnych pierdołach, to ona jest z tyłu tak jakby na belce. Tutaj, gdzie ona jest? O, ona jest zawieszona tutaj z tyłu i na nią dokładnie woda leci. A zobaczcie, one są zabezpieczone drutami. I tu normalnie jest uszczelka i tak dalej. I w tej właśnie co miałem, to była nowa beczka, nowa rama. Pęknięta ta obudowa była. I uszczelka po prostu przepuszczała wodę. To kiedy otworzyłem tą skrzynkę, to normalnie wyleciała mi woda i wiecie, i te wszystkie kable, które tutaj były, no to one były dosłownie pognite, posiędziałe, to wszystko pływało w wodzie. No to co ja zrobiłem? No oczywiście miałem tam kurde wpip do warsztatu, a że jestem z tych, co sobie sami radzą, to normalnie rozebrałem to i te wszystkie posiędziałe kable poczyściłem, poskręcałem, założyłem to z powrotem i zawinąłem workiem na śmieci i wiecie, żeby do warsztatu dojechać. Na warsztacie wymienili mi tą w sumie całą skrzynkę, bo ona była połamana, cała popękana i tu właśnie była przyczyna. W sumie powiem Wam, że było naprawdę pognite, bo rzeczywiście ani nie miałem kierunkowskazów, ani stopów, ani kurde świateł cofania, to wszystko się mieszało. Coś włączałem, a zupełnie coś innego się paliło, albo nic się nie paliło. I faktycznie w czasie jazdy, no to niebezpieczna sytuacja, tak? Ale wiadomo, no lepiej tam w naczepie mieć te światła. Ale sama naprawa, no to zajęła mi może, nie wiem, pół godziny, coś koło tego, tylko musiałem pokminić, dlatego pomyślałem, że warto o tym Wam wspomnieć. Kurwa, czekajcie, wygram spod tej naczepy. Nie w tą stronę, to jest błoto. O. Panie, gdzie ty kurde chodzisz? Jakimi nie mogę tego powiedzieć, jak ktoś, kto przejeżdża nielegalnie z samochodem ciężarowym. I dobra, wydaje mi się, że z takich podstawowych rzeczy, które sam przerobiłem na własnej skórze i rzeczywiście potrafią jedno, że wkurzyć, a drugie, że potrafią przysporzyć kłopotu, tak? Albo mandatu, albo niebezpieczeństwa. To byłoby chyba na tyle. No chyba, że wiecie, wiadomo, jeżeli macie jakieś tam swoje przygody albo jakieś sugestie, no to zapraszam do sekcji komentarzy. A tymczasem mam nadzieję, że świeższym kierowcom albo takim, którzy jeszcze nie mieli właśnie doświadczenia z tego typu rzeczami, a nie lubią z każdą pierdołą biegać do szefa albo do warsztatu, albo no po prostu wiadomo, czasami nie ma możliwości sobie samemu tego, nie ma możliwości pojechać do tego warsztatu, tylko trzeba samemu coś tam pogrzebać. To mam nadzieję, że też coś tam
podpowiedziałem i że się przyda. No jeżeli chodzi o takie filmiki właśnie typowo takie poradnikowe dla świeżego kierowcy, no to postaram się tak od czasu do czasu coś wrzucić, jak mi się przypomni. I mam nadzieję, że pozytywnie to odbierzecie, bo naprawdę po tym filmikiem o akumulatorach, no aż się nie spodziewałem. Myślałem, że niepotrzebnie wrzucam, a okazało się zupełnie coś odwrotnego. Tak więc może być też tak, że interesuje Was jakiś temat konkretny, no to też dajcie znać w komentarzu, to się co nieco nagra. A tymczasem dzięki za Waszą uwagę i trzymajcie się. Hej!